Witajcie w drugiej części nowej serii ciekawostek tworzonych wspólnie z rosyjskim kanałem Alpha Researcher. Tak jak i w poprzednim materiale, odcinek ten ma swój rosyjski odpowiednik, którego streszcza, a link do tego nagrania możecie znaleźć poniżej w opisie. Jeśli władacie językiem rosyjskim, to zachęcam Was do zobaczenia oryginalnego wideo na poruszany przeze mnie dziś temat. A mówić będziemy o dosyć kontrowersyjnym zadaniu z Gothic 1 nazwanym Chromanin, o którym większość z Was już zapewne słyszało i które pozostawiło po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli jest to Wasz pierwszy odcinek z tej serii, to dodam jeszcze, że informacje, z których korzystam, pochodzą w całości z opublikowanych w tym roku przez Phoenix Tales materiałów zawierających cały wczesny koncept na grę Gothic, zredagowanych i udostępnionych polskiej społeczności właśnie przez kanał Alpha Researcher, co tłumaczę dokładniej w pierwszej części i jeśli jesteście tym zainteresowani, zapraszam do tamtego materiału. W tym filmie nie będę się zagłębiał w sam przebieg zadania, ale po raz pierwszy spojrzymy na nie od strony bardziej technicznej, czyli jak w ogóle powstało i znalazło się w grze, ponieważ to równocześnie odpowiada na praktycznie wszelkie inne pytania. Tytułowego questu możemy podjąć się już podczas pierwszego rozdziału w grze. Zostało ono opracowane przez Bjorna Pankraca oraz Mario Ryskę już po wydaniu pierwszej edycji Gothic, oznaczonej jako wersja 1.06. I chociaż powody jego dodania nie są zupełnie oczywiste, mamy obecnie na tyle wiedzy, aby odtworzyć przebieg powstania owej misji. Aby to zrobić, musimy cofnąć się trochę w czasie do momentu, gdy gra była dopiero w fazie tworzenia. Zatrudniony wtedy Bjorn Pankrac pełnił w studiu wówczas jeszcze rolę młodego i niedoświadczonego testera, który to aż do wersji 1.08 nie miał znaczącego wkładu w tą grę. Dlatego dodając ową misję, mógł zostawić po sobie jakiś ślad, co zresztą również uczynił. Jak wiecie, główne osoby odpowiadające za fabułę, jak Mike Hoge, Stefan Newle, Matthias Filler i inni, w ciągu ostatnich 4 miesięcy poprzedzających wprowadzenie do produkcji wersji Gold Master, ze względu na ultimatum postawione przez wydawcę w związku z kolejnym przesunięciem gry, byli po prostu przepracowani, spędzając cały czas od rana do wieczora nad grą. Pomysł na zadanie miał wcześniej już istnieć w ogólnym koncepcie, natomiast w związku z brakiem czasu i nadmiarem pracy nikt nie miał ochoty poświęcać dodatkowych godzin na rozwój tak nieistotnego dla fabuły zadania. Dlatego gdy główni scenarzyści po premierze udali się na krótkie wakacje, Bjorn postanowił razem z Mario spróbować je wdrożyć. A ponieważ miał dostęp do konceptu, zauważył pewne niewykorzystane plany Mike'a Hoge dla misji dołączenia się do magów ognia i wody. Misja miała dziać się dokładnie w tych miejscach, w których dzieje się Chromanin. Nie istnieje co prawda dowód, że Bjorn wykorzystał stworzony przez Mike'a szablon zadania na zasadzie kopiuj wklej, ale w notatkach Michaela wyraźnie pojawia się wieża mgieł, ruiny fortecy na szczycie góry, a nawet rozbity na plaży statek, czyli miejsca wykorzystane do umiejscowienia poszczególnych książek w grze. Innymi słowy, Mike Hoge zaplanował sobie wcześniej wszystkie te lokacje, a Bjorn użył planu do stworzenia fundamentów Chromanina. Cała misja została więc odłączona od głównej fabuły, stając się niezależną. Od teraz wyzwalaczem zadania nie miał być Koristo czy Saturas, ale nieumarły mag znajdujący się pod wieżą. Pomimo tego, 3 z 5 lokacji wciąż kopiowało miejsca z dokumentu projektowego. Jedno z nich, czyli loch pod wieżą wyznaczony do aktywacji oraz ukończenia zadania, również nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ nieumarli znajdowali się tam już w wersji 1.06. W związku z tym decyzja, aby jakoś wytłumaczyć ich obecność, nie była chęcią, ale wręcz koniecznością, by gra była bardziej spójna. Tym oto sposobem zostawiono pierwszą księgę w ekwipunku szkieletu maga, zapewniając tym samym dyskretny pomost między bezcelowo umieszczonymi tam wcześniej nieumarłymi, a zadaniem, któremu teraz mieli służyć. Dostarczony przez Bjorna ów przeprojektowany quest uległ oczywiście jeszcze pewnym poprawkom i kończył się w momencie odebrania ostatniej księgi i ponownego pojawienia się nieumarłych. Chyba go znalazłem. W innym, lepszym świecie. I chociaż de facto gracz nie otrzymywał żadnej mocy, którą książka obiecywała, ani zadanie nie wyjaśniało nic więcej, to zaklasyfikowano je jako ukończone oraz zaimplementowano do gry.
To wszystko dało pole do powstawania wielu różnych teorii, a ja sam byłem autorem jednej z nich. Niemniej jednak, teraz już ta kwestia zostaje rozwiązana i tak jak wiele innych pomysłów, które z jakichś przyczyn nie zostają ukończone czy dopracowane, tak tutaj mamy do czynienia z takim właśnie projektem. Zadanie nigdy nie miało być rozwinięte, a tym samym zagadka zostaje rozwiązana. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę i udostępnijcie go. Zapraszam do siebie na kanał po więcej Gotika i do usłyszenia w kolejnych materiałach.